Halo, świneczko, z tej strony Habib, w dzisiejszym materiale, moi drodzy, jak grać lepiej w Standofa, moi kochani. Będzie tu masa informacji, nawet, moi drodzy, zahaczymy o bardzo poważne kwestie, o nazewnictwo oczywiście mapy, jak rzucać, moi drodzy, granaty, szybko, jak wolno, jak, moi drodzy, się nazywają poszczególne pozycje na mapach, także, moi drodzy, co robić przed meczami, żeby mieć jak najlepszy AI, ustawienia dla początkujących, bądź, moi drodzy, dla graczy, którzy chcą oczywiście grać lepiej. To wszystko w tym materiale, wszystko, moi drodzy, będzie oczywiście po kolei, nic nie będziemy się śpieszyć, więc na pewno musicie oglądać materiał do końca i oczywiście wysłać go swojemu koledze, który na przykład zaczyna, bądź na przykład jest słabszy w Standoffa i na przykład chciałby swoje umiejętności poprawić. I że Habib, moi drodzy, grał w europejskich dużych turniejach i na pewno niejednokrotnie mistrzostwo Polski gdzieś tam zdobywał. Na swoje barki przyjąć. Oj, co się tam stało? Będzie niego strzelał i go zabijaj, chodź, tak samo twoje życie! Habi Bogu, ale co to się dzieje? Masz niesamowitą presję na sobie teraz. Grasz jeden na Habi po Ace'a, Habi Ace'a zrobił! I tak w ostatniej rundzie! Co jest? Pierwsza mapa na ich koncie w tym turnieju. To może się podzielić taką oczywiście wiedzą i na pewno, moi drodzy, taka wiedza w tym materiale zostanie przekazana was. Zapraszam serdecznie do tego materiału, żebyście oglądali do końca. Zaczynamy. A więc najpierw, moi kochani, przejdziemy sobie oczywiście od nazw na mapie. To jest podstawa podstaw. Bez tego, nawet jak macie dobrego aima, niczego, moi drodzy, nie skóracie. Oczywiście grając na przykład ze swoimi kolegami, bądź na przykład chcąc dać komukolwiek tak naprawdę informację, gdzie znajduje się przeciwnik, bądź, moi drodzy, skąd ten przeciwnik was zabił. Ten odcinek będzie bardzo mocno bez żadnych cień, żebyście z niego wyciągnęli maksymalnie jak najwięcej wiedzy, informacji, żebyście, moi drodzy, stawali po prostu lepszymi graczami, więc na pewno teraz przejdziemy sobie do nazw miejscówek na mapie Sandstone, ponieważ jest to podstawowa mapa. Następnie przejdziemy oczywiście do tego, jakie mieć ustawienia, przejdziemy później do granatów i na samym końcu, moi drodzy, oczywiście będzie jak mieć lepszego aima. Zaczynamy, moi kochani, więc no jak można powiedzieć, tutaj znajdujemy się ogólnie na Tero Spawn. No to pewnie tutaj każdy wie. Przejdziemy sobie do prawej strony. Tutaj, moi kochani, natomiast jest ogólnie kebab. Dlaczego, moi drodzy, kebab? Ponieważ kiedyś z takim moim kolegą Loganem graliśmy w Standoffa i pomyśleliśmy, że to nazwiemy po prostu kebab, bo tak trochę wyglądał jak kebab i tak powiedzieliśmy każdemu, żeby każdy tak na to mówił i później tak się wydarzyło, że zostało to nazwane aż do dziś kebab, a wtedy nie miałem, moi drodzy, jakichś tam milionowych zasięgów, byłem zwykłym randomem, tylko po prostu trzymałem się z ziomkami, którzy też grają dużo w Standoffa i grają bardzo dobrze, jak na przykład kiedyś znany Sway i tak dalej, więc to jest kebab ogólnie. Tutaj mamy ogólnie domek, jest to bardzo ważna pozycja ze względu na to, że bynajmniej jeśli ktoś wychyli, przykładowo tutaj tak sobie skoczy, popatrzy, że macie tam, nie wiem, że tam jesteście czy coś, to wy jako na przykład antyterroryści będziecie mogli dać bardzo łatwe informacje, że to jest domek w sumie. Tutaj ogólnie, moi drodzy, to się nazywa rampa. Znaczy ogólnie odtąd jakoś, tak, dotąd to się nazywa rampa. Tutaj ogólnie mamy piach. Dlaczego? Bo tutaj ogólnie taki piasek jest wysypany i jakby kiedyś Kiyoshi mi powiedział, że jak coś to jest piach, Habi, to jest piach, więc jakby to jest informacja od Kiyoshiego, że ogólnie to jest piach, po angielsku sand, więc jakby jak będziecie grać z anglojęzycznymi, to możecie mówić sand, ale pewnie mi się wydaje, że oni niezbyt kumają, więc to jest, moi drodzy, piach. Tutaj mamy ogólnie bomb site, tutaj zazwyczaj mówimy na to, że nie wiem, przy dorsach po prostu tak to się nazywa. To jest pierwsza ninja, to jest ninja, ogólnie cała to jest ninja, moi kochani, bardzo ważna pozycja, za chwileczkę, znaczy później, w kolejnej części materiału, moi drodzy, pokażę wam granaty na tą oczywiście pozycję. Tutaj są cases, ze względu na to, że tutaj są cases z Origin Collection, wtedy, moi drodzy, wchodził Origin i nie tylko, była naprawdę to fascynująca, można powiedzieć, że sprawa. Tutaj mamy ogólnie spiralę i to, co jest najważniejsze, to jest spirala, znaczy o tutaj jak idziemy, to jest po prostu spirala, tak? Ale, moi kochani, tutaj to już nie jest spirala, bo jeśli powiecie komuś spirala, a on będzie tutaj stał, ten gościu, no to jakby gościu wceluje tutaj, a nagle mu tutaj gościu no wiecie, wyciuka go po prostu, cyk, cyk, cyk i po prostu go nie będzie. To jest, moi drodzy, pod podestem. Dlaczego pod podestem? Bo tutaj zazwyczaj my jako lepsi zawodnicy, przykładowo, którzy grają albo grali gdzieś tam, to nazywamy, że tutaj jak stoję, to jest podest, tak? To jest podest, a tutaj jest pod podestem i wszystko jest elegancko. Mamy już, moi drodzy, prawą część mapy ogólnie zrobioną. Przejdziemy sobie do kolejnych pozycji. Tutaj, moi drodzy, ogólnie się to nazywa, tak można powiedzieć, że od tego kebaba aż gdzieś tam do dorsów się to nazywa, moi drodzy, drugi mid. Dlaczego, moi drodzy, drugi mid? Ponieważ na nim się dzieje tak naprawdę zdecydowanie najwięcej, jeśli chodzi o mapę Sandstone, oprócz oczywiście samego mida, bo tam się dzieje multum różnych sytuacji, ale jeśli na przykład ktoś już wchodzi na B, bądź idzie do konektora, bo tu jest, moi drodzy, konektor, żebyście pamiętali, to jest konektor, moi drodzy. Ogólnie oni to nazwali łukiem, ale stary, przecież to jest prosta droga XD,
Ja bym tak tego nie nazwał, po prostu ja bym tak tego nie nazwał, to po prostu no 2 IQ playsy. Tutaj moi drodzy ogólnie mamy drugi mid, tak? Bardzo ważna sprawa. No i oczywiście, jak to wiecie, na samym midzie jest mid, kochani, czyli tak zwany środek po polsku. Tutaj ogólnie mamy wnękę, żebyście wiedzieli, tutaj mamy wnękę, w ogóle tam kilka fajnych skanów na tą wnękę, w ogóle zapartów, dalej tego nie naprawili, dlatego wam pokażę pewnie w tym materiale. I tutaj, moi drodzy, zaczyna się gdzieś już odtąd, aż leci, moi drodzy, dotąd, jest tak zwana Elka. No i też, moi drodzy, mamy wnękę, tak, można powiedzieć, że wnęka, tylko się wtedy mówi wnęka na Elce, albo wnęka dorsy, coś takiego, wiecie, po prostu, żebyście to mieli już tak przyswojone. Tutaj oczywiście mamy dorsy, co jest bardzo proste, oczywiście do przyswojenia. Lecimy dalej na tym sandstone'ie, tutaj mamy oczywiście respawn CT, tak zwany, bardzo ważny, oczywiście przy rotacji, polecam, żebyście nie tylko sprawdzali na przykład longa, jak będziecie rotować z B do A, ale także sobie tutaj oczywiście shorta i byli po prostu jak najbardziej poogarniani, jeśli chodzi o te aspekty. Tutaj oczywiście mamy longa, oni to nazywają schodami do A, ale jakby ja tylko tutaj widzę te schody do A, jakby reszta to jest po prostu płaska oczywiście powierzchnia. To jest tak zwany long. Niektórzy w Rosji mówią na to oczywiście tunel. Nie wiem dlaczego, może tak też jest im łatwiej. Jest to dla mnie jakby bardzo, bardzo obojętne. My w Polsce po prostu mówimy long. Jeśli ktoś się pyta, to gra ktoś na longu, wygra się na longu, dajcie mi busta na longu, wiecie o co chodzi. Tutaj jest ogólnie zetka, tak zwany zygzak, bo jakby można powiedzieć, no zetka po prostu, zetka. No, od zawsze jakby to nazywamy zetką, jeśli chodzi o Polskę i Polaków. Jak oglądaliście moi drodzy wczorajszy materiał, znaczy przepraszam, nie materiał, ale oczywiście mecz Polaków, to walczyli Polacy do samego końca, a już w niedzielę o godzinie 20 będzie kolejny mecz Polaków, gdzie oni się zmierzą w turnieju o 10 000 golda na kolejne drużyny, więc na pewno będą transmitowane te mecze. Na pewno będziecie u mnie mogli te mecze zobaczyć. Tutaj oczywiście mamy shorta, moi drodzy, aż dotąd. Tutaj się zaczyna oczywiście zetka, tak jak mówiłem. I co jest najważniejsze? Pójdę sobie od strony Tero, żeby wam to o wiele, wiele łatwiej przyswoić. Weźmy mida. Tutaj oczywiście mamy snajpera. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj kiedyś, jak tutaj jeszcze nie wszyscy byli tacy dobrzy jak teraz, bądź na przykład nie wszyscy byli tacy wybitni i tak dużo nie grali, to zawsze tutaj się snajperzy ustawiali i tak się ustawiali tak jakoś. I jakby tak się uznało to, że nie wiem, tu jest snajper, można powiedzieć, coś takiego, a tutaj jest śmietnik, moi drodzy, i tutaj jest tak zwany szczur. Nie wiem jaka jest różnica, pewnie dlatego, że jest to po prostu, moi drodzy, bardzo istotne, gdyż na przykład tutaj jak powiecie śmietnik, to ktoś może grać dotąd około, a to już oczywiście się zaczyna cały szczur, więc jak komuś powiedzieć, że jest śmietnik, a ktoś po prostu będzie sobie tutaj biegł na pełnej pompce i tutaj będzie gościu, no to wtedy to już nie jest śmietnik, tylko to jest, moi drodzy, po prostu szczur. Przechodzimy do bombside'u A, bardzo istotna kwestia, pod wieloma znakami zapytania pewnie wiele pozycji będzie oczywiście omawiane w tym materiale, ale dla was specjalnie jakby ten materiał zostaje po prostu tworzony. Na pewno będzie długi, więc na pewno się z jakimś popcornem przygotujcie. Mamy tutaj oczywiście aparty i tak dalej. Często mówimy na to, jak ktoś tutaj po prostu gra, mówimy, że to po prostu ktoś gra na radiu, tak? Ktoś gra na radiu, przechodzimy dalej, cały czas tutaj są aparty i tutaj ogólnie, moi drodzy, się to nazywa kuchnia. To się nazywa kuchnia. Nie wiem dlaczego to się nazywa kuchnia, jak to w ogóle jakaś komoda jest i tak dalej, jakby, no nie wiem, po prostu nazwali to kuchnia, moi drodzy, no to niech będzie kuchnia. Tutaj ogólnie jakieś tam wejście. Nawet nic nie słyszę, lol, pewnie wy tam słyszycie, ale ja moi drodzy nie słyszę, więc jakby to się nazywa kuchnia. Tutaj ogólnie mamy garden, znaczy to jest garden, no to jest garden, moi drodzy, a tutaj ogólnie mamy filary. To są ogólnie filary, no pewnie bardzo łatwo to rozpoznać i ogarnąć, dlaczego tutaj są filary. No po prostu są filary, jakby stoją filary, tak? Jakby to jest najprostsze do ogarnięcia. I bardzo ważne właśnie, zapomniałem wam tego powiedzieć na początku, jak wchodziliśmy w aparty. Tutaj, moi drodzy, jest wejście w pierwsze aparty. W pierwsze aparty. Dlaczego w pierwsze aparty? Bo jeśli powiecie komuś, że ktoś jest w apartach i na przykład, albo w wejściu do apartów, to na przykład ktoś, kto na przykład gra tam przy bombside'zie, że w kuchni jeśli ktoś gra, to będzie mógł patrzeć tą pozycję, a i nagle mu gościu przyjdzie od radia, będzie sobie tędy szedł, tędy i go po prostu zabije. Dlatego mówimy, że to jest pierwsze wejście do apartów, a tam jest drugie wejście do apartów, moi drodzy. Jest to bardzo istotne, no bo, moi drodzy, info szybkie się oczywiście musi zgadzać. Tutaj oczywiście mamy under, tak zwany, wiecie o co chodzi, drugie wejście, sobie wchodzę w aparty, mamy aparty. I teraz wejdziemy sobie oczywiście underem. Wchodzimy underem, tutaj mamy balkon, właśnie tutaj mamy balkon,
no, balkon po prostu, a tutaj właśnie, jak tak czasami mówię, to mi się przypomina, tutaj na przykład mamy balkonik i balkonik, a balkon się różni w nazewnictwie, ale nie tylko, ponieważ to jest też pozycja, na której stoi wasz oponent. To jest balkonik, ponieważ ten balkonik jest mały, można powiedzieć, bardzo mały. Tutaj no, zmieści się maksymalnie z 2 osoby, a na tym balkonie dużym może się zmieścić o wiele, wiele więcej osób i na tym balkonie oczywiście, jak sama nazwa mówi, balkon brzmi potężniej niż balkonik, więc balkon tutaj, moi drodzy, jest, on się znajduje w tym miejscu, pamiętajcie o tym, jest to bardzo ważne. Przechodzimy sobie oczywiście teraz do kuchni i teraz tak. Bombsite A. Bardzo pewnie ważny i pewnie przez wielu nieznane miejscówki, jeśli chodzi o tą mapę. Tam oczywiście już mamy longa, a tutaj co mamy, Habi? Tutaj mamy kurnik, moi drodzy. Tutaj mamy kurnik. Bardzo ważna kwestia. Często, moi drodzy, tam ludzie siedzą na niższych rangach, robią po prostu eliminację. Tutaj ogólnie mamy pod sidem albo nie wiem, underside czy coś. No można powiedzieć jak tylko chcecie, ale zazwyczaj mówimy, że to jest pod sidem, że ktoś gra pod sidem, że nie jest, nie wiem, jak ktoś będzie szedł od zetki, że na przykład nie mówicie mu, jest po lewej, bo jakby on może powiedzieć, że pomyśleć, że tu jest tutaj gościu, że na windzie jest gościu. Dlaczego windę, za chwilę wam powiem. W apartach może, że jest gościu, albo tutaj jest gościu, dlatego mówimy, że gra pod sidem, bo jakby tutaj jest side, a to już mamy pod sidem, tak? No to bardzo łatwo to gdzieś tam poogarniać. Mamy pod sidem i tutaj mamy windę, moi drodzy. Dlaczego winda? Już wam tłumaczę. Ponieważ często właśnie jak tutaj gościu jest, no to on tak sobie jest i nagle cyk i zjeżdża w dół. I dlatego, moi drodzy, winda, ze względu na to, że po prostu bardzo prosto jest to ogarnąć i to jest totalnie inna pozycja. Nie możecie powiedzieć, że to się pod sidem, bo ktoś jak będzie szedł, to po prostu będzie wcelowany tak, w ten sposób, nie? A jeśli powiecie, że jest winda, no to już będzie tak wcelowany w ten sposób i będzie będzie po prostu mniejsze prawdopodobieństwo, że wasz kompan z drużyny po prostu zginie. Na Sandstone to właśnie tak wygląda. Jest tych miejscówek trochę, ale uważam, że są bardzo proste do rozgarnięcia. Jeśli mi się coś przypomni w trakcie materiału, to po prostu wam to dopowiem, ponieważ rzeczy w tym materiale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A my, kochani, teraz przechodzimy do tego, jakie ustawienia mieć najlepsze i jak, moi drodzy, najlepiej grać. Więc lecimy. Dobrze, moi drodzy, a więc jesteśmy oczywiście już w ustawieniach i teraz przejdziemy do tego, jakie ustawienia mieć najlepsze i ogólnie jak mieć większość rzeczy poustawiane, żeby przy okazji rzucać szybko granaty, a także, moi drodzy, żeby te ustawienia po prostu były odpowiednie dla was, czyli dla większości naszych drogich widzów. Przy okazji, jak pamiętacie, zostawcie łapkę do góry. Jeśli materiał był bardzo pomocny, zostawcie łapkę do góry, udostępnijcie materiał i, moi drodzy, zostawcie suba z dzwonkiem, ponieważ takich materiałów, jak i meczy transmitowanych Polaków na pewno będzie na kanale więcej. Postaramy się, żeby przy okazji też były mecze transmitowane z Majora, ale, moi drodzy, nie obiecuję. Lecimy więc tak, słuchajcie, wyświetlanie ręce i broni, już wam pokażę różnicę. Jesteśmy ogólnie na bombsite A, wezmę na standardowy i zobaczcie, moi drodzy, wezmę brońkę. Widzicie, jakiego mam kałacha dużego? To jest różnica. Jeśli wezmę sobie w tym momencie klasyczne, ten kałach, moi drodzy, automatycznie będzie mniejszy, przez co wy i wasze jakby postrzeganie mapy. Tak ja wam pokażę to na prostym przykładzie. Przykładowo dajmy, że jesteście w ten sposób. W sumie w ten sposób i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak się weźmiemy na przykład standardowy. Widzicie, jak gościu przykładowo, na przykład jak tak będziecie mieć brońkę, no tak nikt nie ma, ale to jest po prostu prosty przykład tak naprawdę. To jest mój prosty przykład. Jak tam będziecie mieć broń na standardowym, nie zauważycie gościa, który po prostu będzie przebiegał na szorcie, bo broń wam zasłoni. Dlatego w takim razie ustawiamy klasyczny i jakby od razu widać bynajmniej coś więcej tak naprawdę, moi drodzy. Widać coś więcej. I to jest bardzo istotne, dlatego ja zawsze, jak i każdy, moi drodzy, dobry zawodnik po prostu ma, moi drodzy, ten styl standardowy, znaczy klasyczny. Widoczność kółdu mamy to samo, moi drodzy, i mamy wyłączone, użyj podniesionej broni. To jest, moi drodzy, wyłączamy to. Dlaczego? Ze względu na to, moi drodzy, że gdy na przykład macie klacza, ja wam pokażę to na bardzo prostym przykładzie. Patrzcie, gdzie tu jest wyrzut? Aha, to ja nie mogę wyrzucić broni, okej. No to w takim razie wam nie pokażę, ale wam opowiem o tym, jak to wygląda. Pewnie wam zrobię wstawkę możliwe jakąś, a jeśli nie, to będziecie musieli sobie wyobrazić po prostu. Jeśli macie, moi drodzy, to automatyczne podnoszenie broni, moi drodzy, to będzie to wyglądać w taki sposób, że grając na przykład w klaczu 1 na 1, bardzo obiliście zawodnika z na przykład drużyny antyrysów. Tutaj leży na przykład, nie wiem, kałach, dajmy, że tutaj. Tutaj leży, moi drodzy, kałach i on ogólnie ma 0 ammo i przykładowo wy gracie tylko i wyłącznie z tekiem. I przykładowo biegnie sobie na zetkę, chcecie gościa zabić i nagle podnosi wam się kałach, gościu wychyla
i wy w tym kawałku macie 0 ammo, przegrywacie rundę, a gościowi na przykład zostało 10 HP i byście go z takiego teka na pewno zabili. Dlatego mamy to wyłączone, to jest nam niepotrzebne, ze względu na to, że bardzo mocno utrudnia gierkę. Licznik FPS-ów mamy wyłączony, ponieważ będzie nas informował o tym, jaki jest stan nasz baterii oraz czy nasze FPS-y spadają, bądź też nie spadają. Będziecie widzieć, w jakich sytuacjach wam spadają FPS-y, a w jakich nie. Później oczywiście wszystko możecie dostosować do własnych preferencji. Ustawienia graficzne, jakie są najlepsze? Ogólnie najlepsze są takie, żeby większość rzeczy mieć na najniższe, oprócz oczywiście podstawowych rzeczy, jak na przykład rezolucja, bo chyba tak to macie na Androidach, do osób, które mają Androidy. Jeśli chodzi o iPady, tego nie ma, ponieważ rezolucja jest automatyczna, ale na pewno mamy cieniowanie. Cieniowanie ogólnie może być bardzo niskie, ze względu na to, że jakby ono nie jest ważne, żeby po prostu coś tam widzieć, jakby im macie niższe cieniowanie, tak naprawdę częściej możecie dostrzec fajnie zawodnika, ponieważ takie efekty typu, jakiekolwiek efekty po prostu są bardzo zbędne. Cieniowanie można wyłączyć, jeśli chodzi o tekstury, najlepiej mieć wysokie bądź średnie. Jeśli macie słabszy sprzęt, to jakby trochę to inaczej, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o to, bo tam już jakby te tekstury też grają i jakby później FPS na waszych niższych, na słabszych sprzętach jakby bardzo słabo będą te FPS po prostu oddziaływać. Ale jeśli mamy już te tekstury i mamy dobry sprzęt, to możemy sobie dać na wysokie, będziemy wszystko widzieć i reszta po prostu jest tam bardzo niepotrzebna. Szczegóły modeli ja mam zazwyczaj na bardzo niskie, ponieważ jest to bardzo obojętne, czy macie model na wysoki, czy macie model, moi drodzy, na niski, bo model tak czy siak będzie i tak widoczny. Jeśli przykładowo macie sprzęt słabszy, to bardzo dobrze, gdybyście mieli jak najniższe ustawienia, ponieważ wtedy wasz telefon wytworzy jak najwięcej FPS-ów, czyli klatek na sekundę, które później będą powodować o wiele, wiele większą płynność na waszych urządzeniach. Następnie przechodzimy do szczegóły efektów wyłączone. Jakby to w ogóle, moi drodzy, nie jest potrzebne, jakby do niczego to jest niepotrzebne. Antyaliasing wyłączone, jakby to jest wam niepotrzebne totalnie. Filtrowanie anizotropowe, moi drodzy, wyłączone, to wam też jest niepotrzebne. FPS-y możecie sobie ustawić do własnych preferencji, ale ja oczywiście preferuję jak najwyższe, czyli u mnie to jest 120. I wideo zabitych postaci, powiem wam, o co w tym chodzi. Jeśli macie to włączone, moi drodzy, to bardzo mocno osłabia to wasz sprzęt. I przykładowo, jeśli wy na przykład gracie na Sandstone'ie i przykładowo dajmy, że ktoś zabił kogoś, gracie w drużynie terrorystów. Wasz kolega grał na piachu, zabił gościa, który był na ninży i widok zabitej postaci. To jest ta nazwa tych ustawień. I tutaj leży widok tej zabitej postaci, prawda? To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I los się tak potoczył i runda tak się potoczyła, że zostaliście 1 na 1 w klaczu. Gościu gra na przykład na LC bądź na spirali i tak sobie idziecie, patrzycie i widzicie nagle widok tej zabitej postaci, myśląc, że to jest przeciwnik. Zaczynacie strzelać i nagle rozumiecie, że to jest po prostu widok zabitej postaci. I gościu słyszy, że wy zaczynacie strzelać na B, wy ogarniacie, wchodzicie w bombsite, a gościu was eliminuje z spirali, bo na przykład gdy zaczynacie plantować, to przychodzi sobie na dorsy i na przykład z tej pozycji już sobie tutaj na was czeka, już, moi drodzy, sobie na was tutaj czyha i po prostu wie, że jesteście na bombsite B. A po co to komu potrzebne? Bardzo możliwe i najpewniej prawdopodobne, że po prostu to nie jest potrzebne nikomu. I to jest tak bardzo potrzebne to wideo zabitych postaci jak zeszłoroczny śnieg, moi drodzy. Czyli po prostu nie jest, przy okazji wam bardzo mocno zabiera FPS-y. Pamiętajcie o tym, bo jakby jest renderowanie serwera i tak dalej, więc jakby ten wideo zabitych postaci cały czas musi oczywiście tutaj być. Tutaj oczywiście wyłączamy to i przechodzimy do ustawień sterowania, które są najważniejsze, moi drodzy, najważniejsze. Więc przechodzimy tak do modyfikacji, które są numero uno. Ja tutaj oczywiście mam ustawienia Habiego mam. Dobra, to ja sobie w takim razie, może nie wiem, wybierz to i zrobię sobie tak. I patrzcie, moi drodzy, to są ogólnie ustawienia standardowe. Jeśli ja miałbym oczywiście tutaj wszystko wybierać, to wam teraz poopowiadam i poodpowiadam mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi, żebyście się zgrzali, jeśli chodzi oczywiście o te myślenie i tak dalej i ustawić to jak najlepiej, żeby to trzeba było. Patrzcie, klikamy w strefę i zazwyczaj wybieramy, moi drodzy, jeśli chodzi o strefę, wybieramy oczywiście tylko przycisk. Dlaczego tylko przycisk? Ja wam powiem zalety tego tylko przycisku. Tylko przycisk, moi drodzy, czyli tutaj oto właśnie, czyli weźmiemy sobie skalę dużą i to, moi drodzy, patrzcie, jest takie, moi drodzy. Strefa strzelania jest taka.
można oczywiście ją pomniejszyć, oczywiście, rzecz jasna, tak? Można to pomniejszyć, ale jest kwadratowa, ale przycisk jest, moi drodzy, okrągły, więc jeśli na przykład przycisk sobie weźmiecie do tej strony, zajmie Wam jeszcze mniej miejsca niż na przykład takie, no dobra, no może nie, ale to jest kwadratowe, ale jeśli chodzi, ale zawsze przycisk też można pomniejszyć, jakby no ja dałem po prostu na największy. Zawsze, moi drodzy, wokół tego przycisku można sobie dać jakieś typowe inne rzeczy, typu na przykład, nie wiem, tutaj oczywiście jakaś tam tabela, jakaś tam mapka, jakieś tam czaty, nie czaty i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo przydatne i też, moi drodzy, bardzo przyjemne, jeśli właśnie chodzi o tą kwestię. Włączymy sobie tak, żeby po prostu było szare, żeby nie było czerwone. Joystick ustawiamy zawsze w taki sposób, żebyśmy mogli podczas meczu chodzić na tak zwanym shifcie, czyli żebyśmy mogli chodzić cicho i żeby nie tuptać jak słonie, ponieważ to później no jakby definiuje to, że wasz przeciwnik po prostu was usłyszy. Jest to bardzo, bardzo ważne. Następnie, moi drodzy, można powiedzieć, że na samym starcie można powiedzieć Wam, że najlepiej grać właśnie na ustawieniach na 3 bądź 4 palce. Zapomniałem to dać na początku, teraz to mówię, najlepiej na 3 bądź 4 palce. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wygoda, a także możliwości, które dają te ustawienia na 3-4 palce, są o wiele większe niż na przykład gra na 2 palce, przez co oczywiście później, jak już się nauczycie, bo to wszystko do tego trzeba treningu, tak? To oczywiście później będzie Wam się bardzo, bardzo prosto grało. No i właśnie ten joystick sobie ustawiamy na przykładowo, no nie wiem, w moim wypadku na przykład będzie takie, bo mam jakby duży sprzęt i duży ten, jak się nazywa, i duży ekran. Więc ja sobie dam taki, tak. Oczywiście, no tutaj to strefa zakupowania, tak by bardzo mało, jeśli chodzi o to, jest to potrzebne. No i co, moi drodzy, tutaj oczywiście mamy kolejne przyciski. I tak, pytacie się, jak rzucać granaty, tak żeby ich nie przytrzymywać. Czy klikamy, moi drodzy, ogólnie sobie, klikamy sobie tutaj ten granacik i mam tutaj taki drugi przycisk granatu. O tą opcję, widzicie, moi drodzy, to jest ta opcja tutaj. I tą opcję przytrzymujemy sobie. I to jest ogólnie jakby drugi przycisk granatu, który jest oczywiście pod skopem. On, moi drodzy, odpowiada za to, że wasz granat, który będziecie rzucać, będzie oczywiście, można powiedzieć, że pod tym przyciskiem, ale on będzie na blisko, czyli będziecie go rzucać tak zwany spod jaja. A ten taki normalny, duży przycisk, to albo tam, gdzie macie strefę strzału, to na przykład będzie odpowiedni za to, że będziecie daleko rzucać. Więc wystarczy, że tylko go klikniecie raz, zmienicie od razu przykładowo na kosę i już po prostu ten granat zostanie wyrzucony, jakby, bo od razu go wyrzucicie, tak? To jest bardzo ważne. Mapka, moi drodzy, tutaj oczywiście jest bardzo ważne, że tą mapkę, moi kochani, no to najlepiej sobie ustawić pod siebie. Jakby wszystkie ustawienia są spoko, ale ustawienia pod siebie są ogólnie najlepsze. Mapkę oczywiście najlepiej, żebyśmy mieli tutaj naciskaną. Tak uważam ja osobiście, ponieważ jak gdy naciskamy mapę, to cały czas w tym kółku tak naprawdę, jak pewnie widzicie, cały czas w tym kółku mamy, moi drodzy, jakby to powiedzieć, oczywiście informacje, gdzie kto jest, ale wtedy jest pokazana cała mapa. Tylko w tym kółku, moi drodzy. A jeśli to mamy na przykład wyłączone, to po prostu Wam się wyświetla mapa na cały ekran i gęsto sprawi to, że przeciwnik wybiegnie i Was zabije, bo na przykład nie zauważycie go, bo będziecie mieć mapę na cały ekran. To jest ogólnie bardzo ważne. Jeśli chodzi o to, moi drodzy, tą opcję zmiana broni i tak dalej, to jakby udogodnić 2 razy, aby upuścić, to jest dobre dla osób, które przykładowo grają, no nie wiem, dajmy na to, że na 3 palcach. To jest tak, uważam, że spoko, jeśli chodzi o te osoby. Następnie przechodzimy, to mi się wydaje, że to już chyba wszystko. No i oczywiście najlepiej sobie ustawienia zrobić pod siebie, ja na przykład tutaj zrobiłbym na 4 palce. Najlepiej właśnie mieć te ustawienia przykładowo scope'a, także skoku i kucania właśnie nisko, a znaczy nisko, blisko, ale także i nisko, żeby te palce nie musiały gdzieś tam latać po całym ekranie i tak dalej, tylko żeby to było bardzo blisko, bo na przykład jak macie kucanie po lewej stronie na palcu wskazującym i strzelanie na palcu wskazującym, tylko że po prawej stronie, moi drodzy, to moi kochani po prostu kucacie, strzelacie i jakby 4 palce uruchamiacie i wtedy bardzo łatwo jest po prostu to wszystko skontrolować. Tutaj wszystko mówiliśmy, jeśli chodzi o ustawienia. Wydaje mi się, jeszcze ten defuse kit, to uważam, moi drodzy, że fajnie gdyby był oczywiście tutaj przy tym oczywiście strzelaniu, tak jak już nie mówiłem. Dlaczego? Ponieważ na przykład
macie sytuację, gdzie defujecie, to nie musicie innych palców używać, tylko oczywiście te palce od strzelania możecie zamiast tego kliknąć sobie defowanie, zbejtować i od razu bardzo szybko będziecie mieć palca blisko tego oczywiście strzelania, więc jakby reakcja będzie cały czas taka sama dobra po prostu. To uważam, że to jest bardzo dobre. Już to wcześniej przekminiłem i tak dalej, więc jakby od kilku lat mocnych to używam. No i co najlepiej, żebyście mieli tutaj te magazynek w miarę gdzieś tam widoczny, to jest bardzo ważne i mi się wydaje, że jeśli chodzi o to wszystko, to byłoby najprawdopodobniej tyle. A no tak, moi drodzy, jeszcze oczywiście Wam tutaj powiem o czułości, jak to mniej więcej wygląda i jak to ją ogólnie ustawić. Na urządzeniach, obojętnie czy to macie Androida czy iOS-a i tak dalej, jeśli macie dobry sprzęt i też słabszy, to ja ogólnie preferuję do tego, abyście mieli jak najmniejsze przyspieszenie, czyli tak zwane DPI w myszce, a żebyście mieli ogólnie czułość celownika, moi drodzy, na tym samym oczywiście poziomie i to wszystko oczywiście musicie dostosować do własnych preferencji, żeby później zobaczyć mniej więcej, jak to oczywiście mniej więcej wygląda. Przechodzimy do ustawienia celownika. Tutaj oczywiście jest bardzo ważne to, abyście ten celownik mieli statyczny, jeśli lubicie statyczne celowniki, tak, bo niektórzy lubią dynamiczne, niektórzy statyczne i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli oczywiście lubicie statyczne, to żebyście mieli ten celownik, moi drodzy, nie gdzieś taki, normalnie kwadraciak, albo na przykład, no nie wiem, taki, bądź normalnie taki, tylko żebyście po prostu mieli taki fajny celownik, który Wam będzie odpowiadał i który oczywiście dzięki któremu też będziecie mogli po prostu widzieć dokładnie głowę Waszego rywala, żeby ten celownik Wam dużo nie przysłaniał i żeby oczywiście był też w miarę dobry i do zniesienia, żeby ogólnie był taki, jaki chcecie mieć. A jaki ogólnie kolor ja preferuję, jaki polecam? Jest to, moi drodzy, kolor zielony, tutaj oczywiście nawet macie i hashtag. Jest to kolor taki, można powiedzieć, że standardowy, ale wyróżniający się bardzo mocno, ponieważ zazwyczaj na mapie takich kolorów w ogóle nie ma, bądź na przykład, nie wiem, jakiś tam różowy czy coś, on też jest fajny, czerwony też jest fajny, bo się wyróżnia, no ale tak czy jak, moi drodzy, na pewno nie brałbym jakiegoś takiego, no nie wiem, takiego bym na pewno nie brał koloru, albo takiego, bo na sandzie mu po prostu on się będzie, moi drodzy, bardzo mocno zlewał. Jeśli chodzi o to, to już wszystko. Jeśli chodzi o poziom głośności, o dźwięki, to ja, moi drodzy, wszystko mam po prostu powyłączane i bardzo mocno to polecam. Jeśli mam czat głosowy, to mam włączony i jak pewnie widzicie, tak wyglądają moje ustawienia. Dlaczego mam wyłączone głośność muzyki w menu? Ze względu na to, że mnie uszy bolą. Jakby no nie polecam mieć muzyki w menu, no bo jakby szkoda Waszych uszu. Głośność muzyki podczas meczu mam też wyłączone, ponieważ też uszy bolą. Jakby niepotrzebne to jest i te efekty dźwiękowe po prostu mam też wyłączone, ponieważ jest to bardzo mocno zbędne. Tylko się, moi drodzy, liczy zwycięstwo i oczywiście najważniejsze rzeczy podczas meczu. A takie oczywiście podczas sterowania widzieliście, a my teraz przechodzimy oczywiście do innych ustawień. Ogólnie, moi drodzy, co robimy na treningu aktualnie? Jak wiecie, żeby wyjść na mecz, batalię na Sandstone, oczywiście o awans, trzeba wszystkie swoje umiejętności doszlifowywać bardzo mocno. A gdzie? Najlepiej na treningu, moi drodzy. Jak to robić i jak do tego podejść, żeby oczywiście być najlepszy aimersko na mapie, na Waszej randze, w Polsce może, moi drodzy. Jak po prostu być najlepszą wersją siebie, można powiedzieć, oczywiście na Sandstone lub oczywiście także i w Sandowie. Słuchajcie, moi drodzy, jak podejść do treningu aimowego i jak robić to tak, żeby być najlepszym. Słuchajcie, moi drodzy, przez wiele lat grania na wysokim europejskim poziomie, a także i polskim, zrozumiałem, że nie tylko granie TDM-ów się liczy i nie tylko, moi drodzy, granie gdzieś tam ze ziomkami, nie wiem, jakieś, nie wiem, rozbrajania się, moi drodzy, liczy, ale także bardzo mocny trening, oczywiście aimerski. Jak robiłem to tak, że grałem, uważam, że całkiem, moi drodzy, przyzwoicie, jeśli chodzi o ten europejski poziom, zresztą zawsze możecie sobie przewinąć w historii filmów, tam, moi drodzy, po prostu będziecie mieć filmy, gdzie grałem na przykład, nie wiem, na takie drużyny jak, nie wiem, Bloody Dragons, gdzie wykręciłem 30 ileś fragów, a to wtedy była jedna z najlepszych drużyn w Europie, mieszcząca się bynajmniej w top 3. I wygrywająca nie jeden europejski turniej. I moi drodzy, jak to zrobić? Jak do tego kiedyś podchodziłem ja? Teraz, moi drodzy, już nie podchodzę, ponieważ nie gram e-sportowo, gram trochę mniej, mam mało czasu, ale wy jako młodzi adepci, osoby, które chcą się uczyć grać lepiej, mogą to robić. Słuchajcie, moi drodzy, przed każdym meczem, przed każdym, można powiedzieć, sparingiem, meczem klanowym na jednej drużyny robiłem taką formułkę, która wygląda w taki sposób, że jak mamy postacie statyczne i postacie ruchome, to zawsze zaczynałem od postaci statycznych, moi kochani. I na przykład tutaj na postaci statyczne sobie stałem na środku i przykładowo strzelałem po prostu w głowę, oczywiście do 30 tych, można powiedzieć, że modeli i następnie jak już wystrzeliłem te, można powiedzieć, że 30 modeli, bo najważniejsze było to, żeby po prostu ustrzelić no w każdej serii no bynajmniej 25, no to później przechodziłem, moi drodzy, do średnich tak naprawdę, też na statycznych, to też jest ważne. I jeszcze tak przypomnę, że tutaj jak mamy te niskie i statyczne, tutaj robiłem dwie serie.
czyli 2 razy 30, to było tam 60. Później przechodziłem do celi średnich, chodzi o szybkość pojawiania się, znikania. I tutaj robiłem tak samo 2 serie, moi drodzy. I tutaj cyk, leciałem z tematem grubiutko, ponieważ się nie chciałem zatrzymywać. I chciałem zrobić to jak najlepiej i jak najszybciej, moi drodzy. No ale na początku, gdy jesteście po prostu adeptami młodymi, jeśli chodzi o standoffa, to najważniejsze, żebyście to robili, no tak powoli coraz lepiej, tak? No pewnie widzicie, że mój aim też nie zawsze jest dobry, bo jakby, no już nie gra, moi drodzy, tak dużo można powiedzieć, no trzeba mówić sobie szczerze, no czasami są w życiu ważniejsze sprawy, jeśli chodzi o to wszystko. No i tutaj przykładowo robiłem tutaj też 2 serie, moi drodzy. I następnie przechodziłem do celi znaczy celi statycznych, ale na wysokich. I tutaj, moi drodzy, tak samo oczywiście leciałem na one-tapy, żeby nie było. Leciałem na one-tapy, bądź też na jakieś, nie wiem, tam, dajmy, że na kołacha wezmę i będę kołachem tutaj szał, żeby zabijać tych ludzi od razu. I leciałem te one-tapy, prawda? I dlaczego one-tapy za chwilkę wam powiem, ponieważ one później będą oddziaływać na waszą reakcję podczas przykładowo czegokolwiek tak naprawdę, no. Widzicie, mój drodzy, że u mnie reakcja w miarę jest dobra, jeśli chodzi o to. Tutaj one-tapy siedzą, bardzo proszę. Na wysokim oczywiście, statycznym. I bardzo mnie to cieszy. No czasami, moi drodzy, nie wiem, mój sens jest po prostu za mały. I tak ogólnie robiłem też 2 serie. I to wszystko, moi drodzy, na one-tapach. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Następnie przechodziłem, moi drodzy, znowu do niskich. I dajmy, że znowu startowałem, przykładowo. Jeśli to był karabin, bądź jakakolwiek broń, to po prostu leciałem bursy tak zwane, czyli po prostu taka seria strzałów, która ma przykładowo tam, no nie wiem, z 4, maksymalnie z 5, gdzieś tam tych kulek, no właśnie coś takiego mi sobie. No to jakby coś takiego, tutaj strzelałem i tak sobie leciałem, tak? I mogłem sobie kłócać, mogłem sobie, nie wiem, wstać, jakby, no mogłem po prostu robić cokolwiek. To można powiedzieć taki bursik, bardzo przyjemny. Po one-tapach na pewno, moi drodzy, będzie wam o wiele prościej to robić niż przed one-tapami, ze względu na to, że po prostu jest o wiele łatwiej. I tak, moi drodzy, też przechodziłem 2 serie przez niskie, średnie i wysokie. I następnie w celach ruchomych zaczynałem znowu tak samo, czyli znowu miałem niskie, znowu robiłem 2 serie po 30 i, moi drodzy, tylko że tutaj zaczynałem już one-tapy, tak? Żeby tutaj, wiecie, jakby jak najlepiej tutaj oczywiście wszystko siadało, tak, bo to jest bardzo istotne. Cele ruchome oczywiście bardzo mocno się różnią od celi statycznych, ponieważ taktycznie, no w ogóle się nie różnią, tylko wasza, można powiedzieć, że no co, jakby, no reakcja tak naprawdę się liczy. No i tutaj tak strzelałem sobie też 2 serie po 30, później przechodziłem znowu do średnich, znowu oczywiście strzelałem i oczywiście przechodziłem do wysokich i znowu tak strzelałem. I następnie, no oczywiście to zajmuje trochę czasu, no ale dlatego, moi drodzy, chcecie być najlepsi, tak? No to jest, dlatego to jest bardzo ważne. I następnie, moi drodzy, jak chcecie, to możecie sobie dać, nie wiem, kevlar u przeciwnika, który będzie tutaj wyskakiwał czy nie. Ja zazwyczaj daję bez kevlara, ze względu na to, że po prostu, no żeby po prostu, wiecie, mieć po prostu pewność, że kogoś zabiję, tak? A jak na przykład weźcie sobie kevlar, na przykład dajmy, że strzelicie raz komuś w głowę, nie wiem, z uspa, to dam was teraz przykład, na przykład oni są już średni, więc jakby, widzicie, moi drodzy, więcej się nadenerwujecie, kurczę, na takiego gagatka, niż gdyby po prostu był bez kevlara, tak? Bez kevlara na pewno go zabijecie, a jak będziecie mieć karabin, na pewno będzie o wiele łatwiej. No więc to jest taka, moi drodzy, oczywiście porada ode mnie, jak grać lepiej w standoffa, jak poprawić aktualnie tutaj swój aim, tak? Swoją celność, tak? To jest bardzo ważne. I to sobie zapiszcie na kartce, gdziekolwiek, to właśnie ja tak robiłem. I dlatego też grałem dobrze, tak robił też Starly, Newta tak robił też, pamiętam, bardzo podobnie, ale każdy ma swój styl, tak? To trzeba oczywiście o tym pamiętać. No i później po tym wszystkim jakby, jak graliśmy z drużyną, to lecieliśmy na tak zwany drużynowy Team Deathmatch 3x3 na najmniejszej mapie, jaka oczywiście była dostępna. Po to, aby jak najwięcej, wiecie, już grać na dobrych graczy i tak dalej, bo jakby po prostu wtedy już jest jakby granie na naprawdę przeciwnika, który też was może zabić, tak? No i tutaj jeśli chodzi o to, tutaj oczywiście o tą postać, a jeśli wy na przykład nie macie drużyny, tak jeszcze tylko dodam, to po prostu idziecie na TDM-a i tam klikacie, albo na przykład na automat do gier i tam też klikacie, moi drodzy. Więc jakby wychodzi na to, że na tym treningu aimerskim trzeba naprawdę spędzić dużo czasu i tak dalej. Są do tego odpowiednie aplikacje, ale uważam, że jeśli dacie sobie cele statyczne i na wysokie, to nawet te aplikacje wam nie są potrzebne, które gdzieś tam są boczne, bo zobaczcie, że te cele się pojawiają tak szybko, że trzeba po prostu reagować naprawdę dobrze. No oczywiście te, można powiedzieć, aplikacje są też bardzo dobre, ale uważam, że jakby jak macie tutaj w standoffie taką rzecz, gdzie te postaci się pojawiają, no to jakby
najważniejsze, żebyście po prostu reagowali, nawet nie musicie po prostu go zabić, ważne, żebyście tam gdzieś go strzelili, wtedy będziecie na przykład mieć pewność, że dobrze zareagowaliście i że to było oczywiście celne. No zobaczcie, moi drodzy, że tutaj siedzi gdzieś tam. Oczywiście te dalsze, można powiedzieć, cele są trudniejsze do zdobycia, ale tak czy jak to oczywiście siedzi. No i tak, moi drodzy, sobie trenujecie, ja tylko jeszcze raz powtórzę, że tutaj cele statyczne, niskie, 2 razy 30, 2 razy 30, 2 razy 30, one-tapy, później zrobimy bursty, 2 razy 30, 2 razy 30, 2 razy 30, cele ruchome, 2 razy 30, 2 razy 30, 2 razy 30, one-tapy, no i oczywiście bursty, 2 razy 30, 2 razy 30, 2 razy 30 i to będzie tyle, jeśli chodzi oczywiście o nasz tutaj, można powiedzieć, poligon. Jeśli chodzi o tego gościa, to tutaj bardzo bym was nakłaniał do tego, żebyście sobie postrzelali w niego, popatrzyli mniej więcej ile zadajecie gościowi. Tak samo macie tutaj oczywiście Kevlar, możecie zobaczyć ile jest Kevlara, jak wy widzicie 40 różnicy, 128 z Kevlarem, bez Kevlara 184, jest naprawdę bardzo duża różnica. W klatkę piersiową tylko 28, tutaj 28, w rękę 28, tutaj 28, noga 22, tutaj jak brzuch 36, 22 nogi i to tyle, moi drodzy, i to wszystko z Kevlarem, więc jakby jest to idealne narzędzie do tego, żeby sobie mniej więcej popatrzeć i nie dość, że z jakiej odległości, bo się odsuwamy, to jest odległość różnica, tak, zobaczcie, że tutaj na przykład w głowę już będzie 125, podejdziemy troszkę bliżej, w głowę będzie już 128, pójdziemy sobie jak najdalej, żeby oczywiście być, dajmy, że 25 metr i na przykład tutaj w głowę zamiast 125 oczywiście to już będzie 115 i to jest bardzo duża różnica, moi drodzy. Najlepsze granaty pasowe przynajmniej jedą na jedną najważniejszą pozycję na mapie. Leci. I jesteśmy, moi kochani, na Sandstone, gdzie wam pokażę, jak rzucać granaty, przynajmniej jeden na poszczególną pozycję. Mamy oczywiście w rękach granat zaczepny, tak zwany, i w tym materiale, moi drodzy, czas, można powiedzieć, że końca tego materiału. Jeśli byście mieli więcej pytań, przykładowo co robić lepiej, jak grać, jaki mieć movement, to na pewno zadajcie, moi drodzy, na pewno będę chciał też wam oczywiście pomóc i też, moi drodzy, oczywiście zrobić taki materiał. I w tym kompletnym materiale, który oczywiście już oglądacie, najważniejsze oczywiście są również granaty. No, numerem pierwszym oczywiście jest nazewnictwo miejscówek, znaczy no w sumie nie, no w sumie AIM, tak można powiedzieć. Jak gracie z drużyną, to nazewnictwo miejscówek. Następnie są granaty, bo czy gracie sami, czy gracie z drużyną, one są po prostu bezcenne. Lecimy dalej, moi drodzy. Co i jak w trawie pisze. Słuchajcie, moi drodzy, po stronie terrorystów, no najważniejsze granaty, no to oczywiście są granaty na bombsite B i na przykład są to granaty oczywiście na ninja. Słuchajcie, jak gramy, jak ogólnie rzucamy granat na ninja. Ustawimy się tutaj, tylko nie stoimy tak, żeby was nie zdjęli, tak, żebyście mieli jasność. Tak mniej więcej się rozpędzamy i musimy zrobić tak, żeby ten granat się odbił mniej więcej odtąd, gdzieś, no może dotąd, coś takiego. Czyli cyk i rzucamy. No widzicie. I tutaj aktualnie nam bardzo ładnie wpada do środeczka. Widzicie, tutaj, moi drodzy, wybucha, więc jak tutaj wybucha, to na pewno gościu, który tutaj stoi, na pewno tym granatem dostanie. I to jest bardzo fajny granacik. Ja akurat bardzo go polecam. Jeśli rzucicie go we dwójkę, na pewno gościu zginie. No co, moi drodzy, tutaj chyba nie trzeba mówić, że na case to można takiego sobie nade'a rzucić, tak, bo to jest jakby postaw, ale tutaj na przykład jak sobie stoicie, no możecie sobie tutaj w to wcelować i rzucić takiego granata i ten granat bardzo fajnie wpadnie tutaj jakby i on będzie bardzo mocno obijał kolegę, który tutaj stoi, nawet można powiedzieć, że mocniej niż tego, który stoi tam po drugiej stronie, więc akurat to jest mega istotne i mega fajne. Następnie, no to co, moi drodzy, fleszyk na dorsy, tak mogę powiedzieć. Stoicie tutaj, celujecie gdzieś tak, a może trochę nawet wyżej, żeby nie było, za chwilę zobaczymy, jak on wpadnie. Nie zawsze go rzucam, no ale widzicie, moi drodzy, że wpada nam naprawdę bardzo dobrze i wpada tutaj, moi drodzy, o tak wpada, więc tego gość na pewno stanie biało, bo ta ściana jest taka jest, nawet jak u nas teammates stoją tak, to i tak tego flesza dostanie, więc jakby ten gość na pewno tego flesza dostanie. Zawsze możecie zrobić oczywiście ten krok do przodu, który po prostu sprawi, że ten granat po prostu poleci. No kurczę, dalej, no właśnie, tylko że trochę wyżej, po prostu muszę rzucić tyle. No właśnie, no kurka ładna. Ile razy, jak odcinek nagrywam, to są problemy Najmana. O, i patrzcie, i on wybucha w tym miejscu, prawda? I on jest bardzo trudny, żeby się od niego odwrócić, tak? Bo gościu stojący tak, no, będzie miał tak naprawdę pół sekundy, nawet może mniej niż pół sekundy, żeby się od niego odwrócić. Więc akurat to jest bardzo dobry fleszyk i polecam bardzo serdecznie. Jeśli już jesteśmy przy dorsach, to możemy rzucić granat, który będzie na L-kę, tak zwaną. Pamiętajcie już, jak się nazywa. Mam nadzieję. Jeśli nie, to sobie zapiszcie. Jacyś tam śmieszkowie stoją, patrzą na was, moi drodzy, wyczekują was w dorsach, bądź na przykład stoją na midzie i wyczekują waszych kompanów, a wy z kolegami, bądź też sami możecie rzucić takiego granata. Ustawimy się tutaj właśnie w tym miejscu. Mocniej trzeba.
Okej, no właśnie, w taki sposób. I ten granat, moi drodzy, leci właśnie w to miejsce, na łeb tego gościa i bardzo mocno obija tego gościa, bo leci na samą górę, tak? Trzeba po prostu ten granat mocniej rzucić. No nie wiem, moi drodzy, może to po prostu, że jest trochę późno. Ale po prostu stoimy, cyk, nejdzik rzucany, bang. I on, moi drodzy, nam bardzo ładnie, fajnie wpadł. No widzicie, no tutaj wybucha, na tej wysokości wybucha i tutaj w tym miejscu jakby. Więc jak gościu stoi tak, no to gościu mi się wydaje, że tak z minus 60 to ma tak gwarantowane, jeśli chodzi o to. Tak samo możecie rzucić palaka, flesza, smoka, tylko ten smok pewnie jak się odbija, no to czekajcie. No, może nawet wam fajnie wpadnie, jeśli chodzi o to CT. Ale tak czy jak, no to ja ogólnie polecam flesza, granat i palak na tą pozycję, żebyście sobie oczywiście rzucali. No dobra, to w takim razie trzeba będzie po prostu go rzucić trochę inaczej, bo chyba tak się go rzucało. Albo w ogóle w drugą stronę, znaczy do prawej krawędzi. O, no w końcu, moi drodzy, coś tam wpadło. No ogólnie powiem tak, no smokuje, tak? No wybaczcie, że jakby za pierwszym razem tam nie pokazałem, jak go się dokładnie rzuca, ale tutaj nic nie widać, chodzi o tego smoka. Bardzo dobry smołczan, można go oczywiście sobie tutaj bardzo fajnie przetestować i tak dalej. Jest super, jeśli chodzi o te sprawy, żeby wbić na bombsite. Można nawet tam najda dorzucić, jak się będzie wbijało i gość, który będzie się stał w smoku bądź na case'ach, na pewno tego granata, moi drodzy, po prostu dostanie. Ja już pamiętam takiego palaka, który tutaj rzucałem, ale kurczę, już nie pamiętam, jak to w ogóle było, ale chyba, nie wiem, coś takiego. Palaka rzucałem, ja się tam odbijał i właśnie leciał w dół, albo może to był nejdzik jakiś taki skromny nejdzik, ty. Właśnie taki nejdzik, kurczę, rzucałem, że on właśnie tak leciał, pewnie go tam nieraz na odcinkach widzieliście. No i właśnie taki nejdzik możecie rzucić i on tutaj też wpadnie na gościowi na łeb. Czy to będzie stał tutaj, czy to będzie stał trochę bliżej, na pewno wam temu gościowi wpadnie na łeb. I on właśnie fajnie się odbija od tego, bo bardzo mocno może odbić kolegę, przeciwnika, który tutaj stoi. Bo na przykład dajmy, że tutaj rzuciliście palaka, jest palak i gość tutaj stoi, tak, i dostanie po prostu bombę na baniach, tak zwaną nejdem i będziemy mieć 50, więc to jest akurat mega fajne, mega istotne i ogólnie super. Smoke na spirale, czyli no na spirale, ogólnie na spirale chodzi o to, że spirala was nie widzi, czyli tego się tam w tym miejscu, który siedzi w tabaniach, to was nie będzie po prostu widział, tak? Jak to zrobić? No nie wiem, kurczę, co oni z nimi zrobili, no. Dobra, cyk i lecimy. I to będzie dobry smołczan. To kilku razy sztuka. O, właśnie, moi drodzy, o taki smoke mi właśnie chodziło. Taki, moi drodzy, smoke rzucacie oczywiście na spirale. I wtedy was spirala nie widzi. No podest bardzo możliwe, że jak zrobią boosta, to was będzie widział. Jak kucnie gdzieś tam przy kutabani, też was będzie oczywiście widział. Są takie najważniejsze oczywiście rzeczy na bombsite B. Jeśli chodzi o dorsy, no to jak ja smoka, moi drodzy, zawsze rzucam na dorsy. Jak grałem sportowo, to zawsze rzucałem tak. Jak na przykład miałem zadanie od EGL-a, żeby rzucić smoka, no to właśnie w taki sposób rzucałem. Tylko on trochę się lepiej odbijał, tak? No kurczę, no żeby nie było, że tutaj Habi pokazuje złe rzeczy, no to tak. O tak, dajmy na to. O właśnie, tak moi drodzy wybuchał smoke, to nic nie było widać, no bo jakby widzicie, że ten smoke idzie do góry, nic nie widać po prostu. Dorsy, pewnie trochę widać, że tutaj gościu podejdzie na blisko, ale do tego oczywiście macie flesza. I po stronie C na bombsite B mogę wam oczywiście powiedzieć, że często można rzucać takiego nejda, bardzo fajnie tam wpada na oczywiście piach, jest to bardzo ważny nejd, gdy na przykład ktoś tam gra, no to takie 2 nejdy, no wydaje mi się, że jakby tam była 5 rywali, to byście po prostu na spokojnie zrobili fraga. Palak tutaj na tą pozycję mogę wam pokazać, tylko nie wiem, czy mi wyjdzie za pierwszym razem, bo dawno go nie rzucałem, się w ogóle tutaj wiele rzeczy zmieniło. Ustawimy się w tym miejscu, żeby nie było tak. Gdzie to było? To było tutaj. No znajmy, że nawet tutaj cyk. Jak pewnie widzicie, bardzo nam ładnie wpada tutaj w tą pozycję. U Habiego oczywiście macie, moi drodzy, konkret, jeśli chodzi o to. Wykurza nam zawodnika, który gra zazwyczaj na pozycji tej, no czasami ktoś mówi lampa na to, więc jakby możecie mówić lampa też, bo ja tutaj zapomniałem na początku materiału wam o tym powiedzieć. No i tak to, moi drodzy, po prostu wygląda. Jeśli gracie na midzie, jeszcze wam pokażę flesza, pewnie tego flesza znacie, ale dla początkujących bądź słabszych graczy na pewno będzie to istotna sprawa. Jak gracie po CT i wbijają wam na bombsite, słyszycie, że lampa już wbija gościa na B, wam wyeliminowali, no to cyk, fleszyk, on tak leci sobie fajnie, odbito od ścianki, i moi drodzy, wybucha w tym miejscu, więc jak pewnie wiecie, goście, którzy wchodzą na rampę, na pewno zostaną bardzo mocno oślepieni. Kolejna sprawa, nade na rampę, jak są skutabani i nie czekają na wejście, no to co? Tutaj, moi drodzy, cyk, rzucamy nade'a, on tutaj nam bardzo ładnie wybucha, jak nie widzicie. No jak gościu będzie stał, to zostanie z minus 90 gwarantowane, moi drodzy, naprawdę. Minus 90 bardzo mocno będzie obity nasz zawodnik, no chyba też można rzucić palaka, no nie wiem, zobaczymy. Ja palaka tutaj rzadko rzucam, ale ten palak będzie taki trochę przerzucony, no wiecie, jakby to musielibyście sobie doprecyzować, ale na pewno granat tutaj gra jak ta lala. Podstawowe rzeczy z ninja, no to cyk, fleszyk, jeśli chodzi o to, sobie dałem flesza XD, no. Dałem flesza niezłego. No dobra, to rzucimy jeszcze raz, cyk.
No i tutaj wybucha, jak chodzi o wejście, to bardzo dobry fleszyk. No może nie takiego nejda, ale takiego nejda. Na wejście jest bardzo dobry, tylko te nejdy teraz trochę zepsuli, wcześniej bardziej się turlał, leciał trochę dalej nawet i tutaj można powiedzieć, więc akurat to były bardzo fajne granaty. No takiego smoka jest jakby OP mega, no i w sumie takim samym poziomie możecie rzucać granat, bo on też tam, moi drodzy, poleci, więc jakby no nie ma tego złego, co na dobre, moi drodzy, nie wyjdzie, w każdej aktualizacji są jakieś plusy. No i co, w tym materiale dużo, moi drodzy, wam już powiedziałem, na midzie jak to wygląda od strony Tero, no to możemy sobie rzucić tutaj oczywiście smoka, bardzo prosta sprawa, ale jeśli rzucacie flasha, to nie rzucajcie go w taki sposób, ponieważ oślepicie siebie, bądź swoich teammateów, moi drodzy, albo kogoś, no nie wiem, no waszych teammateów. A jeśli rzucacie tam flasha, w tą wnękę, to możecie sobie tak biec, cyk, i widzicie, nie dostaliście flashem, on wybucha tutaj, a gościu, który na przykład będzie stał tutaj, dajemy na to, to on dostanie tego flasha, nawet przez tego smoka, on dostanie tego flasha, bo ten flash wybuchnie w tym miejscu. To jest bardzo, bardzo dobry, no można powiedzieć, że fleszyk, jeśli chodzi o to, dokładnie. Przechodzimy oczywiście po side B, bardzo dobre granaty. Tutaj, moi drodzy, rzucamy granat. Znacie pewnie już go nie z jednych moich odcinków, bądź też streamów na TikToku, które prowadzę codziennie i tak dalej. Jutro akurat będzie oczywiście live na YouTubie, ale Polacy będą grać oczywiście w turnieju o 10 000 goldisza. Taki granat, moi drodzy, na pewno zapewnia wam to, że jak ktoś tutaj będzie stał, bądź chciał uciec, albo przyjść ktoś nowy, to zostanie tym granatem, obijecie go, a później to się przełoży oczywiście na obrażenia w rundzie i wygraną rundę. Taki cyk nejdzik, taki cyk fleszyk, wiele odcinków pewnie widzieliście, no to fleszyk widzicie, że idealnie na, oczywiście tutaj można powiedzieć, że shorta oślepia wam, balkon wam też oślepia, jest bardzo dobry. Jeśli chodzi oczywiście o longa, no to ja tutaj, kurczę, jak ja to rzucałem tego flasha, nasz smoka, no dajmy, że coś takiego. Rzucałem tego smoka, to był smok na longa, trochę trudny, no wpada nam, moi drodzy, na longa idealnie, więc Habi Sigma, pozdrawiam serdecznie widzów moich drogich, można powiedzieć, że rzuciłem go z pierwszego momentu, zostawiam wam idealnie longa, tylko często trzeba uważać, żeby nikt wam nie wyszedł przez tego longa. Następny smok na longa, taki trochę kulawy, można powiedzieć, to jest taki bezpieczny, żeby was nikt nie zabił, bo na gardę nie może was zabić shorta. Tutaj cyk, no celujemy sobie gdzieś tutaj, można powiedzieć, krok do przodu i smok, moi drodzy, leci tak samo na longa, no tylko tak mówię, że taki trochę siajtawy, ale jest dobry, tak czy siak. Granaty za side, bardzo istotne. Tutaj, moi drodzy, celujemy, o kurde bele, sorry. Tutaj, moi drodzy, celujemy, rzucamy i ten granat tam leci bardzo fajnie za bomb site, bardzo mocno gościu dostaje. Dwa takie granaty eliminują zawodnika z drużyny przeciwnej oczywiście. Ja też widziałem takie, można powiedzieć, że, jak to się stało? Tutaj? Nie tutaj. O tutaj, stoicie tutaj, rzucacie tak smoka, moi drodzy, ten smok powinien nam wpaść też fajnie na shorta, żeby was oczywiście osłonić przed zawodnikami, którzy oczywiście będą na shorcie. Na pewno to nie jest one way dla zawodnika, który gra w CT, ale bardzo przydatny smołczan granat, tak samo oczywiście możecie tu rzucić flasha, bardzo prosty flaszyk, bardzo dobry też oczywiście. No i co, lecimy dalej, no to co, na setkę, no to taki można powiedzieć, że z ręki smołczan, nie ma co się to oczywiście jakoś tam wydziwiać. No i tak pod side, moi drodzy, ten palak, który jest bardzo przyjemny, tylko bardzo trudno się go rzuca, bo już, moi drodzy, ja nie pamiętam, jak go dokładnie rzucałem, ale dajmy, że tutaj go rzucałem, no to widzicie, że on tutaj bardzo fajnie wpada, pali nam gościa, który jest pod bombside'em. Jeśli nie widzieliście tego palaka, to przybliżcie sobie, obejrzyjcie jeszcze raz wyspę na przykład w spowolnionym tempie, żebyście mogli tego palaka oczywiście ujrzeć. Jeśli chodzi o tutaj tą, jakby to powiedzieć, windę, no to ja tak czasami takie rzucam granaty, że tam wpadają tutaj po tego gościa. To zależy, jak go tutaj rzucimy, tak? O właśnie takie granaty rzucam na gościa, dostaje mocny banger. Jeśli dwa takie granaty rzuci, to no po prostu będzie po gościu, tak? Gościu po prostu będzie wyeliminowany. No i tak samo można chyba rzucić palaka, no nie wiem, zobacz, no dobra, nie takiego, tylko takiego. O, widzicie, palak też, moi drodzy, wpada, więc idealny palaczek. No i jeszcze takiego palaka rzucam tutaj, żeby, w sumie chyba trochę takiego dalszego, na przykład takiego, żeby spalić tego gościa, który jest właśnie pod balkonem, żeby go po prostu wykurzyć, żeby mojego teammate'a gdzieś tam nie zabił, na przykład na underze, tak? Bo często tutaj są wychyleni, a na tego gościa, który na przykład stoi tutaj, oprócz tego palaka i nejda, możemy też dorzucić palaka, bądź też nejda właśnie takiego, że tutaj odbitego od tego, można powiedzieć, że klocka, który tutaj leży. I to jest bardzo dobry granat, polecam go bardzo serdecznie, chyba palaka też tak można rzucić samo, mi się wydaje, że byłby nawet chyba i lepszy, spaliłby trochę więcej, no ale jak wy nie widzicie,
szapoba. Naprawdę fajnie tutaj nam siedzi. Tak sobie myślę, że to mogę tutaj powiedzieć wam więcej. Mi się wydaje, że taki fleszyk na longu, bardzo dobrze znany każdemu, po prostu od ścianki leci mój drodzy fleszyk. Oślepiała bardzo mocno, bo oślepiała można powiedzieć, że na samej górze tych ludzi. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o to, to teoretycznie mam jeszcze chyba takiego palaka, jeśli chodzi o to, gdzieś tutaj w okolice kurnika. Widzicie, palak leci bardzo dobrze do środka całego kurnika, pali nam cały kurnik, nawet tutaj obok kurnika, więc uważam, że to jest bardzo świetny granat. Jeśli chodzi o stronę CT, na wejście, no to chyba polecam tutaj takiego nejda, nie wiem, to z 3-4 schodka, już nie pamiętam. Tutaj celujemy, kroczek do przodu, rzucamy i granat, moi drodzy, po prostu leci do środka w aparty. Świetny granat, moi drodzy, na zawodników, którzy będą chcieli wchodzić, to na sojuszniczym, czy to na turniejowym. Bardzo dobry granat, możemy tak samo dorzucić oczywiście palaka. Jeśli chodzi o, jeszcze palaka na longa wam pokażę, bo to też jest bardzo ważne. Stoimy, moi drodzy, tutaj, celujemy cyk, tutaj na takiej pozycji, kroczek do przodu i palak nam, moi drodzy, wpada tutaj idealnie na longa. Jest to bardzo dobry palak, granatami możecie naprawdę zabić rywali od zaraz. Jeśli ktoś oczywiście gra na longu, możemy rzucić normalnego granata do prawej strony, bądź takiego granata odbitego od tego boksa. On się, moi drodzy, odbije na longa i gdzieś tam, moi drodzy, po prostu obije waszego oczywiście kolegę. Jeśli chodzi jeszcze o stronę CT, to co mogę oczywiście dorzucić, bardzo przydatny triczek dla większości graczy. Stajemy tutaj, moi drodzy, rzucamy smoka pod siebie i się ustawiamy przykładowo tutaj. Koledzy z drużyny przeciwnej was nie widzą, a wy widzicie, moi drodzy, całe aparty, was nie widać, bo was smoke zasłania. To jest tak zwany one way i tutaj oczywiście tych zawodników możecie bardzo prosto wyeliminować. Nawet na underach ktoś tam przychodzi też, moi drodzy, ciężko was zobaczy, jak kucniecie, to po prostu was może zabić. Ja już, moi drodzy, takie triki znam, więc często na live'ach pewnie widzicie, jak tego smoka skanuję, ponieważ tutaj zazwyczaj ktoś może stać, moi drodzy. Jeśli chodzi jeszcze o stronę CT, to mi się wydaje, że takimi ważnymi rzeczami, którymi się mogę tutaj oczywiście podzielić, to byłby na pewno granat na standard, czyli tak zwany granat na standard, tak? Rzucamy granat i on, moi drodzy, tutaj leci, może nie jakoś tak mocno, ale tak można, że tak powiedzieć. No to oczywiście ten granat leci na standard i bardzo mocno obija kolegę, który tutaj plantuje. Bardzo dobry granat, polecam serdecznie, ponieważ często ratuje mi rundy, gdy na przykład gram solo, bądź na przykład z ekipą gramy w trójkę albo w dwójkę, no w sumie w trójkę albo czwórkę i na przykład jestem sam, no to właśnie taki granat też często oczywiście rzucam. Flash, moi drodzy, po stronie CT, na drugi mid, rzucam fleszyk, wychylam po fleszyku, flash wyląduje tutaj, więc bardzo mocno oślepi zawodników przy kebabie. Tutaj jeszcze do tej lewej strony ich i ogólnie bardzo dobry granat sam w sobie jest i bardzo mocno go polecam. Jeśli chodzi o coś tutaj jeszcze, to wydaje mi się, że chyba to będzie najprawdopodobniej tyle z tego całego, moi drodzy, poradnika podstawowego dla oczywiście graczy, żeby grać lepiej w Stanu 2. Bardzo miło mi, moi drodzy, że trwaliście do końca. Bardzo miło, kochani, że oglądaliście do końca i mam nadzieję, że za niedługo spotkamy się na najwyższych, moi drodzy, rangach w grze Stanu 2. Moi drodzy, ja bardzo dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się, grajcie, wygrywajcie i do zobaczenia dzisiaj o 21:00 odpalam streama na TikToku. Dobrego dnia, moi drodzy, i wbijajcie rangę. Hejka!